Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Shiroda's Fusion Pro Tips. W dzisiejszym wideo chciałbym Państwu zaprezentować, jak narysować taki element chwac do wentylacji, który służy do połączenia kanału o przekroju prostokątnym z rurą. Żeby to zrobić, chcemy skorzystać z modułu blachowego dostępnego w Fusion 360, czyli przechodzimy tutaj na zakładkę Sheet Metal i pierwszą sprawą, jak chcemy zacząć pracę z modułem blachowym, jest to, że powinniśmy stworzyć sobie regułę blachową, z której będziemy korzystali. Tutaj mamy Sheet Metal Rules, czyli reguły blachowe dostępne w Fusion i mamy tutaj kilka reguł. Ja rozwinę sobie ptaszka przy metodzie stal i mamy tutaj parametry związane z grubością blachy, związane z tym, jakie będą kąty gięcia i tak dalej. Tutaj jesteśmy sobie w stanie wszystko dostosować do swoich własnych potrzeb. Żeby taką regułę zedytować, trzeba najechać tutaj na ołóweczek, no i na przykład mogę zmienić grubość tej blachy, na której będziemy pracować, na blachę 2. Jak sprowadzimy zmiany, klikujemy Save i Close. Czyli w tej chwili wiemy już, że mamy taką regułę, z której chcemy korzystać i możemy przejść do dalszej pracy. Pierwszym etapem będzie narysowanie profilu tego kanału prostokątnego, do którego chcemy wykonać element łączący z kanałem okrągłym z rurą. Czyli nowy szkic na nowej płaszczyźnie, wybieram prostokąt, tutaj w palecie szkicu zmieniam sobie na prostokąt z środka sposób rysowania i rysuję sobie prostokąt. Zanim kliknę drugi punkt, mogę wpisać 300 na 200 mm i mam pierwszy przekrój mojego elementu. Klikam sobie Finish Sketch i następnym krokiem będzie narysowanie przekroju okrągłego odpowiadającego rurze, którą chcę połączyć. Ale ta rura będzie się zaczynała gdzieś tutaj w pewnej odległości od końca mojego profilu prostokątnego i jakby tą odległość wypełni nam nasz powstający element, więc ten przekrój musi znaleźć się w pewnej odległości. Żeby to móc zaszkicować, potrzebujemy nową płaszczyznę. W związku z tym skorzystamy z opcji Offset Plane. Tutaj podniosę sobie tą płaszczyznę o 150 mm i zrobię sobie nowy szkic właśnie na tej nowo powstałej płaszczyźnie. Wybiorę okrąg, narysuję sobie tutaj okrąg o średnicy 100 mm. Za pomocą wiązania horizontal-vertical połączę środek tego okręgu z punktem środkowym modelu, dzięki czemu okrąg będzie ruszał się na prawo i lewo, a do góry nie. I ewentualnie tutaj zwymiarujemy. Ostatnio Fusion coś ma problem z tym wymiarowaniem. Pyk, pyk, pyk. O, ok. 250 mm, a może troszeczkę bardziej do środka, 240 mm. Ok. Mamy szkic, tak? Czyli proszę zobaczyć, mamy dwa szkice de facto, jeden na dole, drugi 150 mm wyżej. Teraz jesteśmy w stanie przejść do procesu modelowania samego kołnierza. Żeby to zrobić, skorzystamy z funkcji flange. Generalnie w module blachowym 90% operacji wykonuje się za pomocą właśnie operacji flange, tylko tutaj bardzo duże znaczenie ma to, co my wybierzemy w tej operacji, w co klikniemy. Po pierwsze, my tutaj nie chcemy robić podstawowej blachy, a chcemy zrobić właśnie taki przeciągany flange. I jak to działa? Wybieram jeden profil, wybieram drugi profil, no i program łączy mi tutaj te elementy w taki właśnie sposób, tworząc taki kołnierz. No i jakie są tutaj parametry, na które my możemy sobie sterować? Po pierwsze, to czy materiał ma być dodany na zewnątrz profilu, czy może na środku, a może wewnątrz. Tak? Czyli takie podstawowe opcje. Następnie jaki będzie proces tworzenia tego kołnierza. Czy będzie to kołnierz tworzony typowo, tak? Wypalany kawałek blachy na laserze, a później ta blacha gięta w odpowiedni kształt i spawana? Czy może będzie to proces formowania za pomocą stempla? No, jesteśmy w stanie się tutaj przełączyć. W przypadku procesu bardziej typowego gięcia blach mamy tutaj sposób, w jaki jesteśmy w stanie sterować ilością tych małych tutaj zagięć.
W tej chwili mamy tutaj parametr Chord Tolerance, czyli tolerancja tutaj naszej cięciwy. I o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj mamy ten idealny okrąg, który kliknęliśmy i te kawałki blach lekko wchodzą do środka i ta właśnie tolerancja 0,5 mm to jest odległość pomiędzy tym moim idealnym okręgiem, a jakby wartością, o którą tutaj ten, powiedzmy, okrąg wchodzi nam w blachę. Więc zgodnie z tym, jeżeli my tą tolerancję sobie troszkę zwiększymy, na przykład do 1 mm, to będzie mniej tych zagięć, tak? No bo więcej tutaj będzie tego przenikania mogło być. Możemy to na 4 sposoby jakby tym sterować. Druga opcja to jest kąt po prostu i mogę tutaj kąt tych kolejnych gięć zwiększać, no albo zmniejszać, co będzie powodowało zagęszczenie elementów. Kolejna opcja to jest po prostu długość tych odcinków i mogę nią sobie sterować. Im dłuższy odcinek, tym mniej zagięć i ilość po prostu zagięć na narożu, tak? 2 czy też 1. Oczywiście jak zrobimy ich za mało, no to ten okrąg nie będzie przypominał do końca okręgu. Wrócę sobie do ustawienia podstawowego. Mówiłem na początku o regule blachowej, no bo zobaczcie Państwo, tutaj ta blacha bynajmniej ma jakąś grubość. I ta grubość właśnie wynika z reguły blachowej, którą jesteśmy w stanie wybrać tutaj w tym miejscu. Domyślnie chcieliśmy skorzystać z tej stali, więc jest OK. Gdyby coś nam się w tej regule nie podobało, to zawsze możemy jakieś tutaj parametry nadpisać. Klikam OK. No i w ten sposób powstał już ten kołnierz. OK. Co dalej? No tak jak obiecałem, chciałbym teraz zrobić z tego elementu rozwinięcie płaskie w celu wygenerowania DXF-a. Żeby zrobić rozwinięcie płaskie, tutaj mam opcję Create Flat Pattern. Muszę wybrać powierzchnię stacjonarną, klikam OK. No ale niestety ten mój element nie bardzo przypomina rozłożenie płaskie, tak? Dalej jest elementem 3D. Wynika to z takiego problemu, że musimy gdzieś przerwać tą naszą geometrię. Do niedawna takie przerwanie trzeba było w Fusionie robić ręcznie, ale pojawiła nam się tutaj funkcja RIP, która właśnie pozwala nam na automatyczne wygenerowanie takiego rozerwania. Tak, zaznaczyłem punkt na dole, punkt u góry. Zróbmy sobie szerokość około 2 mm i klikam OK. I w ten sposób wygenerowało się tutaj rozerwanie. Zobaczmy, czy teraz uda się wygenerować flat pattern, czyli jeszcze raz Create Flat Pattern. Powierzchnia stacjonarna, klikam OK. Program mnie pyta, czy chcę nadpisać obecny. Tak, bo tamten mi się nie podobał. I proszę zobaczyć, że w tej chwili mam już prawdziwy rozkład płaski tego elementu, tak? Dzięki odpowiedniemu parametrowi K w regule blachowym, który trzeba sobie dostosować do maszyny, na której później będzie element gięty, został ten element wydłużony w taki sposób, żeby nie brakło nam elementu i żeby po wycięciu takiego elementu udało nam się go zagiąć w pożądany kształt. No teraz 2 sprawy, tak? Pierwsza sprawa, no to chcielibyśmy wysłać taki rzut płaski na laser. Potrzebujemy wygenerować DXF-a. Tutaj mamy od razu do tego specjalny przycisk. Wiele laserów wymaga, żeby skonwertować spliny do polilinii, więc możemy to zrobić, czyli po prostu z zaokrąglenia przybliżyć liniami prostymi. No i jeżeli coś takiego robimy, to musimy podać, jaka to ma być tolerancja. Klikam OK. No i jestem tego DXF-a w stanie sobie zapisać. Mogę go zapisać w chmurze, a mogę go zapisać tylko na moim komputerze. OK. Po zapisaniu takiego DXF-a możemy go oczywiście wysłać do odpowiedniego oprogramowania pod nasz laser. Ewentualnie możemy otworzyć w AutoCADzie, co ja zrobiłem w tle, bo chwilkę to trwało, musiałem się zalogować. Mam ten rysunek 2D gotowy do dalszej pracy. Ale zdarza się też tak, że Państwo obsługujecie lasery bezpośrednio z poziomu Fusiona, bo Fusion ma bardzo fajnego kama i jest w stanie laser również obsługiwać. Stąd ja teraz pokażę, jak taką obróbkę zaprogramować jeszcze w Fusionie 360. Robię tutaj Finish Flat Pattern. Przechodzę na zakładkę Manufacture. Tutaj mogę sobie wybrać, czy ja bym chciał obrabiać element taki 3D, czy element płaski. W tym przypadku chcę mieć element płaski. I jak to zrobić? Wybieram sobie Setup.
będę nie frezował, tylko ciął. Model, który będę obrabiał, to jest ten element, półfabrykat. Top offset 0, a side offset dajmy sobie po 10 mm, czyli jakby dodane została blacha w koło mojego elementu. Pyk. No i tak naprawdę jedyną operację, którą musimy zrobić, to tutaj 2D profil, wybrać narzędzie, czyli z biblioteki Fusiona wybrać sobie laser cutter, select. Następnie w zakładce geometria mógłbym wskazać konkretny kontur, ale tutaj też można kliknąć po prostu blachę. OK, zobaczymy co mu wyjdzie, bo troszkę dziwnie zaznaczył, ale to może być tylko kwestia zaznaczenia. Symulacja. No i zobaczmy, czy dostaliśmy to, co chcieliśmy. I jedzie sobie głowica lasera w koło naszego elementu. OK. Dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na naszego YouTube'a, bo filmy z Fusiona będą się pojawiały co środę, stąd zapraszam Państwa, żebyście zasubskrybowali nasz kanał i do zobaczenia za tydzień, do usłyszenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.